O, cześć Bartek, co za spotkanie. Piątka. Kurna, nie wygłupiajmy się. Steyr. I jedziemy na strzelnicę, gdzie postrzelamy sobie ze Steyra Scouta Mark II z piękną lunetą Night Force'a. Idziemy się pakować. No, to zanim się spakujemy i pojedziemy na strzelnicę Bellona w Maryninie, dzisiaj strzelamy z karabinu Sztucera. Chyba sztucer. Na stronie jest opisane jako sztucer. Sztucer. Steyr Scout Mark II z czterotaktowym zamkiem w kalibrze 308 Winchester. Bardzo ładnie wyglądający, choć nie nowy, bo to miało premierę z ćwierć wieku temu, chyba, mniej więcej. Sztucer o przeznaczeniu survivalowo-taktyczno-prepersowym. Bardzo leciutki. Gdyby nie było tego Night Force'a, to byłby już w ogóle ultra lekki. Z plastikową osadą, z szyną Picatinny na górze, ze składanymi przyrządami celowniczymi. Oczywiście tam te szczególiki pokażę Wam na deskach. Deski będą krótkie, bo wiecie, jak wygląda rozkładanie tego karabinu. Wyjmujesz zamek. Koniec. I zasadniczo więcej się nie robi w nim, tak na co dzień. Więc mamy bardzo fajniutki, zgrabniutki, ładniutki w taktycznym kolorku czarno-kojotowym Sztucer Steyr Scout Mark II, czterotaktowy, 308. Feature'ki pokażę Wam za chwilę na deskach, a potem polecimy do Marynina i nie będziemy robić żadnych cyrków ze strzelaniem na 25 metrów, żadnych szybkich strzelań. Strzelimy sobie, mamy 4 rodzaje amunicji. Mamy SB 147, SB 180, Sierra 168 i Hornady 165 grainów. I z tych 4 rodzajów amunicji strzelimy sobie najpierw na 100 metrów. Jeszcze wcześniej go wyzerujemy, tego już Wam nie będziemy pokazywać, bo po co. Wyzerujemy sobie ten karabin, strzelimy 4 rodzaje amunicji na 100 metrów i potem wybierzemy 1 albo 2 najlepsze typy amunicji i pukniemy sobie z tego karabinu na 300 metrów. Zobaczymy, jak to chodzi na ostrej, a teraz już lecimy do naszego biura na deski. Deski będą krótkie, bo będzie bardzo mocno skrócone rozkładanie tego karabinu, co Wam za chwilę pokażę. Na początek troszeczkę danych. To, co leży tu przed Wami, to jest Steyr Mannlicher Scout drugiej generacji w kalibrze 308, o czym żeśmy już Wam zdążyli wspomnieć, ale on występuje też w kalibrze 223, 248, 7 mm 0,8 Remington, 376 Steyr oraz 6,5 Creedmoor. Czyli całkiem spora gama kalibrów, w jakich możecie kupić sobie tenże karabin. Długość całkowita tego karabinu, czyli od końca lufy do stopki kolby, tylko nie wiem w jakiej konfiguracji, bo kolbę można regulować sobie na długość podkładkami, ale przyjmijmy, że to jest około 980 mm. Długość lufy w tym modelu wynosi 19 cali. W przypadku tego karabinu tu na końcu jest nakrętka zabezpieczająca gwint i to jest wersja troszeczkę lepsza. Wersja troszeczkę gorsza, nie ma możliwości nakręcenia niczego na lufę, nie ma po prostu gwintu na końcu. Przepraszam za kabelek, który tutaj widzieliście, gdyż albowiem zapomniałem dzisiaj mikrofonów i ratuję się słuchawkami do telefonu. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Masa tego karabinu w tej konfiguracji, tak jak widzicie, oczywiście bez lunety, to jest 3 kg, czyli stosunkowo niewiele jak na sztucer strzelający amunicją 308. Niestety nie znalazłem informacji na temat materiału lufy, więc Wam jej nie podam. Cóż tu mamy? Mamy tu sztucer, jakby go nazwać? Prepersowo-survivalowy, dlatego że to jest wszystko w jednym. Mamy sztucer, 4-takta z 5-nabojowym magazynkiem. Drugi 5-nabojowy magazynek mamy tu w kolbie, co Wam za chwilę pokażę. I mamy też rozkładany integralny dwójnóg. Jest też wersja, i on się chyba nazywa Elite. Tu widzicie takie czarne wstawki w kolbie.
I o ile dobrze kojarzę, właśnie w tej wersji Elite nie ma tych czarnych wstawek, tylko jest po prostu regulowana baka, bo tutaj można regulować sobie kolbę na długość, dodając i odejmując te podkładki z tyłu, ale nie ma możliwości regulacji baki, a tam jest regulacja baki. To, co tu widzicie, to są punkty mocowania pasa, które Wam za chwilę pokażę. I tak jak już jesteśmy na końcu, no to zacznijmy od końca. Na końcu gniazdo na dodatkowy 5-nabojowy magazynek. Idąc dalej w kierunku wylotu lufy, mamy bezpiecznik i ten bezpiecznik działa w bardzo ciekawy sposób, dlatego że ten karabin można zabezpieczyć na kilka sposobów. W tej chwili jest odbezpieczony, czyli mogę, żeby nie było, to oczywiście był sprawdzony 17 razy, więc tak, amunicji nie ma. Odciągam zamek, też nie ma. I teraz jeszcze pokażę Wam przy okazji jeden sposób, podstawowy sposób zabezpieczenia karabinu. Wpinam magazynek, ale widzicie, on jest niedopięty, bo jak będzie dopięty, to będzie tak, ale jeżeli włożę go na pierwszy klik, to on jest dalej zablokowany, nie wypadnie, ale jeżeli byłaby w nim amunicja, to przy zaryglowaniu zamka zamek nie pobierze naboju, bo nabój jest poniżej linii podawania. Więc to jest pierwszy sposób zabezpieczenia. I teraz tak, mamy kolejny sposób zabezpieczenia. Mamy karabin przeładowany. Zabezpieczam go tak, że widzę białą kropkę. I co to daje? To daje tyle, że nadal mogę odryglować, zaryglować zamek, ale mam zablokowany spust. Spust nie działa. I teraz jest jeszcze trzecia możliwość zabezpieczenia, czyli przestawiam bezpiecznik tak, że wychodzi taki biały jeszcze dodatkowy element z tego bezpiecznika i robię tak. I w tej chwili nie mogę już tego zamka odryglować w ogóle, nawet do tej pozycji, nawet nie oddegnę trochę tej rękojeści przeładowania. On jest tu na głucho i jest zablokowany spust. I karabin się wypłaszczył, tak? Zobaczcie, że ta rękojeść przeładowania, ta cała kulka nie odstaje już tak mocno, jak przed chwilą odstawała, więc łatwiej jest go przenosić. On będzie mniej haczył o elementy, nie wiem, wyposażenia, oporządzenia, o środowisko, o cokolwiek. I teraz odbezpieczenie tego wciskam, przekręcam i zobaczcie, co się stanie z rękojeścią zamka. Odskoczyła. Dalej mam zablokowany spust, ale już mogę tym zamkiem poruszyć. Dlaczego tak jest zrobione, że ona odskakuje, że w tym trzecim jest zablokowane, to jest jeszcze dodatkowa funkcja, ale o tym za chwileczkę. I przestawienie tego na czerwono powoduje, że mogę strzelić i mogę już normalnie karabin sobie przeładować. Idąc dalej. Szyna Picatinny Miele wtedy 1913 przez całą długość górnej, znaczy no w zasadzie przez całą długość komory zamkowej i sporą część lufy do końca osady. Tu, jak się przyjrzycie, mamy składany przeziewnik, a tutaj mamy składaną muchę. Oczywiście podstawowym celownikiem powinien być celownik optyczny w tym karabinie. W tym wypadku jest to luneta Night Force o powiększeniu 2,5 do 20, 2,5-20. Bardzo dobra luneta, świetne są te Night Force'y. Na montażu bardziej aerowym niż sztucerowym, on tak trochę do tego karabinu nie pasuje, ale taki dali. Wygląda taktycznie, wygląda bojowo, jest fajnie. Z przodu, tutaj gdzie są te czarne wkładki, jest taki element, który uruchamiamy w ten sposób, że naciskamy guzik od spodu i rozkładamy sobie integralny dwójnóg. Dwójnóg bardzo awaryjny, bo on jest dosyć wiotki, ale z pivotem, czyli karabin można sobie przekręcać prawo-lewo, bujać na boki. Ale jeżeli idziemy w teren, jesteśmy survivalowcem, prepersem albo nawet myśliwym i nie chcemy targać zbędnego obciążenia, to mamy integralny dwójnóg. Integralny dwójnóg składa się w sposób trochę chamski, po prostu trzeba go klepnąć, złożyć i przy składaniu lekko docisnąć. I on się wtedy tutaj elegancko zatrzaskuje. To, co widzicie od spodu tutaj, te sloty, to są sloty umożliwiające właśnie zamocowanie zewnętrznego dwójnogu. Lufa, jak widzicie, częściowo rowkowana, znaczy no w większej części rowkowana, bo rowkowana i tu, tylko w tym miejscu przy końcu osady rowkowana
nie jest. I teraz jeszcze Wam pokażę te obiecane zaczepy do pasa. Bo w zestawie dostajecie 3 zaczepy do pasa, ucha takie, oraz elastyczny taki gumowy kapturek, który możecie sobie nasunąć na początek lufy i zabezpieczyć go przed dostawaniem się do wnętrza syfu, jak się poruszacie w terenie. Postaram się Wam pokazać, na czym polega idea tych zaczepów do pasa. No i będzie to trudne, bo oczywiście muszę nie wyjść z kadru. Mamy gniazdo, mamy zaczep. Wkładamy zaczep do gniazda, musimy go wcisnąć i przekręcić. I on blokuje się po prostu tak, że jest w jednej pozycji. On się nie będzie obracał tak długo, jak go nie dociśniesz i nie przekręcisz. On ma tam kilka położeń, chyba po 2 albo po 3, nie pamiętam dokładnie, ale możecie sobie te zaczepy do pasa po prostu ustawić w takiej pozycji, żeby było Wam jak najwygodniej. I jeszcze jest jedna ciekawostka, mianowicie sztucer ten można dostosować do korzystania z 10-nabojowych magazynków, tylko że one się wtedy różnią, bo to są magazynki wtedy już jednorzędowe, nie takie. Jak się tego dokonuje? Jest taki specjalny zestaw, on się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, HC, czyli HC Kit. I wtedy wywalamy te 2 śruby, tylko trzeba uważać, bo jak je odkręcimy, to karabin wyjedzie nam z osady, ale wymieniamy te 2 śruby na inne śruby z takimi, przednia ma dodatkowy gwint, a tylna ma taką przedłużoną w górę tulejkę z dodatkowym gwintem i na to nakładamy taką nakładkę przedłużającą gniazdo magazynka w dół i powodującą, że pasuje wtedy magazynek jednorzędowy. Dokręcamy to tymi 2 śrubami i możemy korzystać z jednorzędowych 10-nabojowych magazynków do tego sztucera. I to tyle z ogólnych informacji, danych, mas, wyposażenia dodatkowego. Teraz przejdziemy do bardzo skróconej wersji rozkładania tego karabinu. Dlaczego bardzo skróconej? Bo generalnie do takiego codziennego użytkowania czyszczenie tego karabinu polega na tym, że trzeba wyjąć zamek. Jak się wyjmuje zamek? Otóż odryglowujemy zamek, przestawiamy go w tę pozycję zabezpieczenia tego na głucho i go po prostu wyjmujemy. I to jest zasadniczo całe rozkładanie karabinu przy normalnej eksploatacji. Jeżeli bardzo się zabrudzi, będzie padało mocno, lało, zmoknie, zasyfi się i tak dalej, no to można zdjąć po prostu osadę tego karabinu i wyczyścić wszystkie metalowe elementy pod tymi plastikami, które widzicie na zewnątrz, tak? Ale tego przy normalnej eksploatacji się nie robi. Dalej. Tu mamy zamek tegoż Steyra. Jego się czyści zwykle, instrukcyjnie, w takiej konfiguracji, jak tu jest. Ale jeżeli karabin się zasyfi, to zamek jeszcze można rozłożyć. Ja tego teraz nie będę robił, dlatego że rozłożyć jest go łatwo, ale złożyć to już trzeba użyć naprawdę sporej siły, żeby go złożyć. Jak się to robi? Naciskamy tutaj ten element, przekręcamy całą tę końcówkę zamka do przodu, w stronę rękojeści przeładowania i wysuwamy. I ze środka wychodzi nam cała iglica z mechanizmem iglicznym, tym napinania, z krzywkami, ze wszystkim. No i ten element, tak? Rozkładamy, czyścimy, potem składamy to wszystko i przekręcenie z powrotem tego elementu wymaga naprawdę użycia sporej siły i nie jest niczym sympatycznym. No i składamy karabin w odwrotnej kolejności. Pyk. Dziękuję, złożony. I to jest cała filozofia karabinu sztucera Steyr Mannlicher Scout drugiej generacji. Fajny sztucer przetrwania, ale jak on strzela, no to pokażemy Wam już za chwileczkę na strzelnicy. Mamy 4 typy amunicji. Mamy taniutkiego Seller Bello 147 grainów, mamy 180, Hornady Match to jest 168 i GGG 165 SBT.
I zobaczymy, no strzelimy sobie na 100 metrów, po 5 strzałów z każdego typu amunicji. Wybierzemy ten najlepszy i strzelimy z tego na 300 metrów. Pierwsze wrażenia po strzelaniu, leciuteńki sztucerek, czy tam karabin, jak kto woli. Ma trochę kopa, ale SWD kopie znacznie mocniej. Nie, z tego się strzela nawet dość przyjemnie. Fajną ma tę kolbę. Ona ma, tak jak Wam mówiłem, możliwość tu dopasowania. Spust bardzo przyjemnie pracuje. Dwójnóg jest, bo jest. Znaczy, jeżeli będziemy to traktować tak, jak to zostało zaprojektowane, czyli sztucer taktyczny do survivalu, do jakichś takich terenowych zabaw, spoko. Do strzelania precyzyjnego ten dwójnóg jest taki se. Chciałem założyć Fort Myera, ale nie założę przez to. To powoduje konflikt z zawieszeniem tego dwójnogu i po prostu dupa zbita, tak? Koniec tematu. Więc będziemy strzelać tak, jak jest. Zobaczmy na początek SB 147. A, wiesz co się stało? Bezpieczne położenie magazynka. Czyli takie... Zapiąłem go na pierwszy klik. I tu mogę sobie wachlować zamkiem i nic się nie dzieje. Dopiero jak go zapnę na drugi klik, to pobierze. Nie najgorzej. Zobaczymy, jak poleci na cięższej, na najcięższej kulce, którą mamy tak naprawdę dzisiaj. Jezu, ona jeszcze nie jest otwarta. Wiesz, jakie jest przewyższenie w stosunku do poprzedniej amunicji? Jakieś 10 cm, albo może nawet 12. Ta druga grupa nie najgorzej, tak jak mówiłem, mocno wysoko. Zobaczymy, jak pójdzie z tym Hornadem match. Męczę się z tym dwójnogiem. O, strasznie. Pytanie, czy to mój błąd? Czy to pierwszy był moim błędem? Pierwszy spieprzyłem jakoś. Strasznie. Nisko mi poszedł bardzo. Kurna. Na wszystkim strzela tak samo. Ładna. Straszliwie się męczę z tym dwójnogiem. Jest, no... Nie jest to dwójnóg do precyzyjnego strzelania. No na 100 metrów, no to tam nie ma bata, no nie ucieknie ci z tego żadna zwierzyna, czy co tam będziesz strzelał. To GGG chyba najlepiej. Hornady... Zastanawia mnie jeden odskok. Pierwszy. Przepraszam, drogi Marcinie, czy B. Dziękuję za fajną miarkę, którą dostałem. Wyłożyłem ją na stół, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Więc niestety dzisiaj znowu przymiar uniwersalny 45 mm. Zaskoczenie. Ten sztucer w moich rękach strzela na wszystkim tak samo. Zobaczcie. Tanie SB47 poniżej 1,5 moa. SB 180 1,5 moa. Hornady. Ewidentny mój błąd. Poniżej 1,5 moa. GGG. Poniżej 1,5 moa. Jakby uznać, że to był mój błąd, to moa. Czyli myślę, że z tego sztucerka 1 moa da się
spokojnie osiągnąć. No i teraz mam lekki dylemat, z czego strzelić na te 300 metrów. Bo wszystko strzela tak samo. Strzelimy tanią kulką, 147, i strzelimy kulką Hornady, którą dostaliśmy razem z tym karabinem. A kto strzela do mojej tarczy? Ten jest nie nasz i ten jest nie nasz. To jest 223. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te są nasze. Ten górny dałem dupy. 10, 12. 1,4 mała. 1,4, 1,5 mała mniej więcej. Następnym razem obiecuję, że zabiorę już tę miareczkę. Tornady z ładnym czubkiem. Skorygowaliśmy opad mniej więcej. No i strzelimy na te 300 metrów do tarczy. Nic nie widzę. Albo nie trafiam, albo wszystko jest w czarnym. Ty, no nic nie widzę. Trzeba jechać. Trzeba jechać. Ty, no bałem się, że nic nie trafiłem, bo nic nie widziałem. A okazuje się, że wszystkie siedzą w czarnym. Podobnie, no. 1,5 mała mniej więcej. Ładnie skompensowaliśmy opad. To są moje błędy, tak? I walka z tym pieprzonym dwójnogiem. No kurde, ten dwójnóg jest fajny, jak potrzebujesz gdzieś w terenie szybko rozłożyć, bach. No zwierzaka na 300 metrów myśliwi nie strzelają. Myśliwi mają maksymalny dystans chyba 200. A na 100 metrów to widziałeś, tam jest poniżej 1,5 mała, więc nie ma siły, żeby ci coś z tego uciekło. No a do tego ten sztucer tak naprawdę służy, tak? Na 300 metrów, jakby założyć do niego ten lepszy dwójnóg, ja myślę, że można do Moa na ten 100-300 spokojnie zejść. A tu jest walka, on jest za wysoki. On jest dla mnie za wysoki i jest trochę niestabilny, no bo to jest plastikowe wiotkie. Więc do takiego szybkiego rozłożenia strzelenia, bach, spoko, trafisz. Natomiast jeżeli chodzi o takie dokładniejsze strzelanie, no to trzeba by już po prostu założyć lepszy dwójnóg. Fajny jest ten karabin. Chociaż powiem szczerze, przez ten dwójnóg też nie mogę dobrze dobrać postawy i trochę czuję. Resztę w kinie drogi. Tak jest. Widzisz to co ja? 31. Ja mam tyle w mieszkaniu. Sparzelża. Ja mam tyle w mieszkaniu. Jak mi wieczorem spada do 28, to się rozglądam za bluzą z kapturem. No. Kurde, Akumuluj na zimę. Dramat. I strzelało się też. Pod tym daszkiem było fajnie, tylko że jak patrzyłeś przez te lunetek, strzelałeś potem do tego gonga, to widziałeś. Wszystko tak chodziło. No ale cóż, takie warunki. A teraz jak ładnie się chmurzy i zaraz pewnie jeszcze będzie padać. Kuźwa, jakby nie mogło wcześniej. No nic, strzelaliśmy. Pokazaliśmy Wam Steyra, Scouta. To jest chyba Scout 2. To jest tak druga generacja chyba. Karabinek, sztucer. Kurna, on już na rynku jest już długo. W każdym razie fajna broń. Co ciekawe, może kilka z osób z Was kojarzy takie nazwisko Marek Czerwiński. To jest autor od lat piszący o broni myśliwskiej, o jakiejś tam parawyborowej i tak dalej. To jest kumpa, którego znam ćwierć wieku. I odkąd się znamy, zawsze mnie namawiał: kup se Steyra Scouta. Więc ten karabinek ma minimum 20 lat, a podejrzewam, że 25 od premiery. Fajny, lekki, taktyczno-survivalowy sztucerek. W plastiku, więc myśliwym się nie spodoba. Z szyną, utaktyczniony, więc myśliwym się nie spodoba. Ale to jest fajny sztucer. Stosunkowo niedrogi, on kosztuje tam z 8,5 koła chyba. 8,5 bez gwintu, z gwintem, nie, 8,850 bez gwintu, 9,900 z gwintem. 9, czyli dychę.
no to trochę pieniędzy już jest, no ale fajny karabinek, tak? To była ta wersja z gwintem. Za gwint oni są 1000 zł? Taka była różnica w cenie na stronie, ale jeszcze szczegóły potwierdzi. Tak, napiszemy ceny, Bartek Wam tu wklei, żeby nie było. W każdym razie nie jest to ultra droga broń, może nie jest też przesadnie tania, ale fajny. Fajne, zintegrowane przyrządy celownicze, te składane, takie awaryjne. Fajny ten dwójnóg, ale o nim zaraz jeszcze powiemy, dlaczego jest fajny, dlaczego jest niefajny. Kolba z możliwością wydłużenia, dosyć wygodna, fajnie pracujący spust, kapitalny sposób zabezpieczenia. Kurna, na tyle sposobów, na ile można go zabezpieczyć. Zwykłe zabezpieczenie, zabezpieczenie z napiętym zamkiem i opuszczoną rękojeścią, żeby łatwiej było go przenosić. Wysunięcie częściowy magazynka bez pobrania naboju, żeby nawet przy przeładowaniu Ci nie pobrało. Ultra bezpieczny karabin, naprawdę ultra bezpieczny karabin z fajnie pracującym spustem, trochę twardawym. Znaczy może nie jest twardy, ale on ma bardzo wyraźny opór. Jednostyczówka z bardzo wyraźnym oporem. Da się z tego fajnie strzelić. Fajnie pracujący zamek, tam się nie męczy człowiek, nim się nie szarpie. Trzeba go troszeczkę mocniej, jak się go doregulowuje, to trzeba go jednak tam troszeczkę dopchnąć, ale chodzi bardzo fajnie. Strzelanie dwójnóg. To jest to, co mówiłem na strzelnicy. Fajnie, że jest, bo jak idziesz w teren i potrzebujesz lekką broń, bez dodatkowego obciążenia, bez dodatkowych gadżetów, to ten rozkładany z łoża dwójnóg, czy z osady, to jest osada. Ten z osady rozkładany dwójnóg jest całkiem spoko, bo jego się daje w miarę szybko rozłożyć, on zapewnia stabilność, on ma ten tam, to się pivot chyba nazywa, tak? To takie, że możesz bronią przekręcać prawo-lewo. To jest fajne, na jeden strzał. Widzisz dzika, czy jakieś tam inne zwierzę, które chcesz ustrzelić, bo nie masz co jeść, bo jesteś w leśnych ostępach, rozkładasz, pach, poszło, dziękuję, do widzenia. Przy dłuższym strzelaniu i przy próbie strzelania z tego karabinu precyzyjnie, nie. Męczysz się jak jasna cholera, tak? Bartek się męczył. Bartek się męczył, złożył go w końcu, strzelał ze zrolowanej maty, też się męczył. Ale Bartek strzela mniej niż ja, zwłaszcza z takiej broni. Ja się męczyłem, bo strzeliliśmy dzisiaj z niego ile? Tam na przystrzeliwaniu poszło trochę, jednym, drugim. Kilkadziesiąt. Z 60-70 kulek dzisiaj z niego poszło. Więc ja z niego trochę postrzelałem, trochę go czuję na ramieniu, mimo że on nie ma bardzo dużego odrzutu, ale przez ten dwójnóg ten odrzut jednak trochę czuć i on mocno schodzi z celu. A jak już strzelaliśmy, no to widzieliście. I na 100, i na 300 metrów 1,5 moła. 1,5 moła z tego dwójnogu da się z palcem w nosie wycisnąć. Co ciekawe, niezależnie od amunicji. 147, 165, 168, 180. Jak strzela ten karabin? 1,5 moła. Równo. Równo. I na 100, i na 300 metrów. Tam na 300 metrów ten 147, ten jeden flyer taki w górę, co poleciał tam, wyskoczył tam, grupa była lewo-dół i jeden poleciał w centrum w górę. To był ewidentnie mój błąd, bez dwóch zdań. Ale te 4 to było 1,5 moła, te strzelone potem z tej amunicji Hornady, to wszystko, co ładnie weszło w czarne, to było też 1,5 moła, lekko poniżej, tak? Więc myślę, że jeżeli byłby lepszy dwójnóg, to można by spokojnie z tego karabinu strzelić moła, a może nawet lepiej. Nie gwarantuję, ale wydaje mi się, że moła dla tego sztycera jest zupełnie spokojnie osiągalne pod warunkiem strzelania z normalnego dwójnogu. No luneta, overkill po prostu, tak? Night Force do takiego karabinu. Świetna ta luneta jest, świetna i regulacja tam powiększenia i regulacja paralaksy i bardzo intuicyjne to klikanie jest. My żeśmy tam przecież ten opad, 3 strzały, baki już ustawione wszystko, nie? No oczywiście tak sugerowaliśmy się tymi tabelami podanymi na pudełkach, tylko pamiętajmy o tym, że te tabele są strzelone z lufy 21 albo nawet 24 cale. Tam jest jakaś potworna lufa. A ta ma 20. A tu jest krótsza dużo. 20 cali. No. 485 mm. Więc ten opad jest inny.
W każdym razie strzela się z niego fajnie, wyniki da się zrobić z niego fajne na każdej amunicji, przynajmniej z tych 4 typach, z których dzisiaj żeśmy strzelali. Fajny, no jest fajny. Czy ja bym go kupił? Mam uczucia ambiwalentne. Nie jest mi taki karabin do niczego potrzebny tak naprawdę, ale gdybym szukał takiego 4-takta, to byłby to moim zdaniem wariant godny rozważenia. On mi się podoba. On wizualnie jest fajny. On jest fajny. On jest fajny wizualnie. Ładny jest. Ta linia mi się podoba w nim. Te rozwiązania, poziom zabezpieczeń po prostu z kosmosu wzięty. Wykonanie tego, praca. No spoko, tak? Naprawdę bardzo spoko sztucer. Jakbym miał brać, to bym brał wersję bez gwintu, bo po co gwint? Chyba że ktoś lubi sobie nakręcić puszkę na koniec, no to spoko. A tak, Chociaż kompensator by mu tam zrobił. wiesz co, no to nie jest karabin, z którego strzelasz nie wiadomo ile, no. Myśmy dzisiaj z niego bardzo dużo wystrzelili. Bardzo dużo, 70 mniej więcej kulek z tego, to jest bardzo dużo. No ale chcieliśmy sprawdzić, jak to chodzi na ostrej, na tych kilku typach amunicji, no to żeśmy strzelili, tak? Ale fajny, mi się podobał. Mi się naprawdę ten karabin bardzo podobał. Miałem lekki stres, jak strzeliliśmy na 300 i strzeliłem z tego Hornady. Patrzę w tę lunetę, nic nie widzę. Patrzę w tę drugą lunetę, nic nie widzę. Mówię, rany boskie, nic nie weszło w tarczę, przecież w dom wchodziło centralnie. No i się okazało, że weszło wszystko w czarne. Także nie najgorzej, no, nie najgorzej. Można pewnie lepiej, no bo tak jak powiedziałem na strzelnicy, to strzelanie to jest układ. Broń, amunicja i strzelec. Może być dobra broń, dobra amunicja, jak strzelec jest do dupy, to wyniki też będą do dupy. To były przyzwoite, więc był niezły karabin, fajny karabin, dobra amunicja i jakiś tam dający mniej więcej radę strzelec, więc wyszło jak wyszło. No, tyle gadania. Tradycyjne na koniec podziękowania dla wszystkich widzów, którzy swoją obecnością i klikami przyczyniają się do rozwoju tego kanału. Bardzo duże podziękowania tradycyjnie dla patronów. Wy robicie super robotę też, to jest naprawdę bardzo duże wsparcie. No i tyle, no. Wracamy do domu, mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w kolejnym filmie.